Soundbar to często wybierany przez klientów element domowego systemu audio, który ma na celu poprawę jakości dźwięku z telewizora. Czasy, kiedy telewizory oferowały przyzwoitą jakość dźwięku, dawno minęły. Dzisiaj producenci, skuszeni możliwością dodatkowego zarobku, montują w telewizorach słabej jakości przetworniki oraz intensywnie reklamują soundbary jako sposób na poprawę jakości brzmienia. Warto wiedzieć, że niektóre popularne marki sprzedają urządzenia, które są nie tylko produkowane, lecz także projektowane w Chinach, a następnie sprzedawane pod rozpoznawalnym logo. Jakość wykonania jest niska, a parametry przedstawione w marketingowy sposób, nie uwzględniających przyjętych powszechnie metod. Na soundbary decydują się m.in. osoby, które chcą powiesić na ścianie urządzenie wizualnie pasujące do telewizora. Często pytacie nas, jaki soundbar wybrać. Dlatego właśnie przygotowaliśmy ten film. Odpowiedź będzie przewrotna i niejednego pewnie zadziwi. Nie polecamy soundbarów jako sposobu na polepszenie brzmienia. Składa się na to kilka powodów. Po pierwsze, rozmiar przetworników. W soundbarach zazwyczaj montowane są niewielkie głośniki. Najpopularniejsze modele posiadają przetworniki średnio-niskotonowe o średnicy membrany zaledwie 2,5 cala, podczas gdy w kolumnach aktywnych średnica ta wynosi minimum 4 cale, a często więcej. Niewielki wychył membrany sprawia, że głośniki nie są w stanie przetworzyć pełnego pasma słyszalnego przez człowieka, ograniczając je głównie do średnich tonów. Po drugie, brak pełnej stereofonii. Soundbar to zawsze pojedyncze źródło dźwięku. Pomimo zastosowania kilku przetworników oraz obecności procesora DSP, który jest w stanie stworzyć namiastkę stereofonii, scena dźwiękowa w kwestii szerokości oraz głębi nie będzie zachwycała. Ma to wpływ na rozmieszczenie głośników. W soundbarze są one rozmieszczone blisko siebie, co sprawia, że dźwięk emitowany jest w wąskim zakresie. Kolumny ustawiamy natomiast po bokach, co wpływa na szerszą scenę dźwiękową oraz zapewnia pełnoprawną stereofonię. Dźwięk emitowany jest wówczas bardziej realistycznie, gdyż takie rozstawienie kolumn przyjmują realizatorzy nagrania podczas masteringu. Po trzecie, sama jakość przetworników i ich zestrojenie odbywają się jak najniższym kosztem, często bez testów w komorze bezechowej czy specjalistycznych pomiarów. Wpływa to bezpośrednio na potencjał brzmieniowy. Warto wiedzieć, że słabej jakości przetworniki potrzebują większego litrażu obudowy. Łatwo wywnioskować, jaki efekt w soundbarze da połączenie niewielkiej obudowy z przetwornikami niskiej jakości. Pomimo tego, że soundbary w większości zestawów posiadają subwoofer, są to konstrukcje o słabej jakości i efektywności. Aby zapewnić niskie zejście basu oraz jego zwartość i sprężystość, niewielkie przetworniki w soundbarze muszą zostać zrekompensowane wydajnym subwooferem, najlepiej urządzeniem firmy specjalizującej się w ich produkcji. Tylko taki zakup gwarantuje nam wrażenia dźwiękowe na wysokim poziomie. Pamiętajmy, że subwoofer dołączony do soundbara zajmuje miejsce, więc argument o małej ilości zajmowanej przestrzeni jest nieco naciągany. Powstaje zatem pytanie, jeśli nie soundbar, to co? Lepszym rozwiązaniem wydają się być aktywne kolumny podstawkowe. Nie zajmują dużo miejsca, dzięki temu możemy postawić je obok telewizora. Dwie kolumny zapewnią pełną stereofonię oraz zdecydowanie lepszą jakość dźwięku. Co prawda wszystko zależy od konkretnego modelu kolumn, jednak różnica w stosunku do soundbara będzie znacząca. Kolumny aktywne z reguły posiadają szereg wejść i wyjść. Dzięki obecności wejścia optycznego i koaksjalnego podłączymy je nie tylko do telewizora, lecz także do odtwarzacza i innych urządzeń audio. Warto wybrać modele, które posiadają Bluetooth. Dzięki temu bezprzewodowo prześlemy do nich dźwięk z telefonu lub tabletu. Dodatkowo większość kolumn aktywnych posiada wyjście subwooferowe, co pozwoli na rozbudowę systemu w przyszłości. Drugą opcją, którą możemy zaproponować, jest zakup klasycznego zestawu stereo. Zdecydowana większość produkowanych obecnie wzmacniaczy posiada wbudowany przetwornik DAC. Wystarczy zatem podłączyć nasz telewizor ze wzmacniaczem kablem optycznym, aby uzyskać znaczną poprawę jakości dźwięku. Co prawda koszt zakupu będzie wyższy niż zakup soundbara, jednak walory brzmieniowe będą nieporównywalnie lepsze. Kolejnym rozwiązaniem jest zakup głośników instalacyjnych. Pamiętajmy jednak, że jest to kompromis, jeśli chodzi o walory brzmieniowe w porównaniu do kolumn podłogowych lub podstawkowych. Warto zastanowić się nad dobrze wykonanymi modelami. Głośniki instalacyjne renomowanych producentów posiadają dobrej jakości przetworniki. Zwróćmy uwagę na ich rozmiar.
Rekomendujemy, aby głośniki średnio niskotonowe posiadały membranę o średnicy minimum 6,5 cala. Zwróćmy uwagę na głośniki z regulacją natężenia wysokich tonów. Pozwoli to dopasować brzmienie do naszych preferencji. Jeśli etap wykańczania mieszkania mamy już zakończony i montaż głośników instalacyjnych w ścianie lub w suficie nie wchodzi w grę, możemy zamówić u stolarza skrzynię, które posłużą za obudowę. Koszt całości nie będzie duży, a jakość dźwięku zdecydowanie wyższa od oferowanej przez standardowe głośniki w telewizorze. Mamy nadzieję, że pozwoliliśmy zrozumieć, dlaczego zakup soundbara nie jest najlepszym rozwiązaniem w kwestii poprawy jakości dźwięku. Przed zakupem kolumn proponujemy odsłuch, który pozwoli na własne uszy poczuć różnicę w jakości dźwięku.